Cześć, to znowu ja, Justyna, 10 minut spokoju i dzisiaj po raz kolejny będziemy wspólnie łapać chwilę na oddech, a konkretnie spróbujemy złapać dystans. Co jest gorsze od Excela przez 8 godzin dziennie, od odbierania maili od rana do wieczora, czy matkowania na pełen etat? Otóż robienie tylko tego. Tak się nie da, tak można zwariować, dlatego musimy to wszystko zrównoważyć i spróbujemy dzisiaj ugryźć to całe modne work-life balance. A naszym słowem kluczem na dzisiaj jest aktywność. I domyślam się, że w waszych głowach teraz pojawia się ta wizja tego, że trzeba wyjść z domu, trzeba skombinować strój na siłownię, no bo wiadomo, trzeba dobrze się zaprezentować, trzeba się zmęczyć, spocić, potem wrócić do domu. No, bardzo skomplikowany to proces. Otóż nie. My zrobimy wszystko na spokojnie, tu i teraz, w domowym zaciszu, chociaż z tą aktywnością rzeczywiście trzeba trochę się oswoić, zaprzyjaźnić, bo najprawdopodobniej jest to najlepszy sposób, żeby złapać oddech w tej naszej zabieganej codzienności. Dlaczego właśnie tak się dzieje? Otóż tutaj szybka powtórka z biologii. Za wszystko odpowiedzialne są endorfiny, zwane hormonami szczęścia. To endorfiny sprawiają, że mamy dobre samopoczucie, że lepiej się czujemy sami ze sobą. Endorfiny też zmniejszają odczucie bólu w naszym organizmie, a kiedy endorfiny się wydzielają? No właśnie po wysiłku fizycznym. I chyba każda z nas doskonale zna ten stan, kiedy przed treningiem, przed jogą, przed jakimikolwiek ćwiczeniami tak bardzo, ale tak bardzo nam się nie chce, a później mimo tego zmęczenia, mimo wielkiego wysiłku czujemy się fantastycznie i na naszych twarzach od razu pojawia się uśmiech. Ale tak jak obiecałam, dzisiaj będzie domowo, na spokojnie, zaczynamy. Żeby ta nasza cała aktywność miała sens, warto zmienić otoczenie. Jeżeli 8 godzin spędziliśmy przy biurku, pracując na kanapie albo stojąc w kuchni, musimy zmienić miejsce. Dzięki temu przewietrzy się nasza głowa, złapiemy trochę inną perspektywę. Wiem, że przy dzieciach to może nie być takie proste, ale spokojnie, wtedy bez żadnych wyrzutów sumienia włączamy naszym dzieciakom bajkę, a my udajemy się do innego pomieszczenia. Kolejne bardzo fajne hasło brzmi: odbodźcuj się. Bo prawda jest taka, że codziennie nasz mózg musi przyswoić tysiące komunikatów. Do tego te wszystkie bodźce z tych urządzeń, telewizory, laptopy, telefony, radio. Naprawdę tutaj warto przejść w tryb offline. Jeżeli już naprawdę musimy, to okej, zostawmy jedno medium, niech to będzie radio, niech tam gdzieś w tle plumka sobie przyjemna, wyciszająca, relaksująca muzyka, ale ja bym postawiła na ciszę. Naprawdę, od kiedy mam dzieci, to uwielbiam ciszę, wręcz delektuję się ciszą, podobnie jak nasz mózg za ciszę nam podziękuję. Ja wiem, że miało być domowo, ale też możemy wyjść po prostu na spacer na kilkanaście minut, jeżeli stan powietrza na zewnątrz nam na to pozwala. Tutaj dosłownie i w przenośni możemy przewietrzyć głowę. Jeżeli mamy dzieciaki, to też one naturalnie wyciągają nas na rowery, hulajnogi. Ja szczerze mówiąc bardzo lubię to, że po latach mogę wrócić do tych aktywności, które sprawiały mi radość za dzieciaka. Mogę razem z moimi dziećmi śmigać na rolkach, na łyżwach. Naprawdę świetna sprawa. No dobra, ale wróćmy do domu. Zmieniliśmy już pomieszczenie, jesteśmy już odbodźcowani. No i co teraz? Przede wszystkim nie patrzmy na to, co modne. Jeżeli nasza przyjaciółka właśnie rozpoczęła super wyzwanie w 30 dni płaski brzuch i namawia cię gorąco, żebyś dołączyła, to wiedz, że naprawdę nie musisz. Nie musisz tutaj niczego nikomu udowadniać. Chyba najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby robić to, co nam przede wszystkim sprawia radość i przyjemność. Musimy to lubić, bo będziemy to powtarzać codziennie, prawie codziennie, no a przynajmniej, żeby widzieć efekty, wypadałoby to wszystko powtarzać. Właśnie, pamiętajcie, że to nie są żadne wyścigi. Wcale tutaj nie trzeba robić screenów z krokomierza i wrzucać na Insta. To jest tylko i wyłącznie nasza sprawa, nasz czas dla siebie, nasza aktywność. No i też nie potrzebujemy naprawdę żadnych sprzętów. Ja wiem, że te zakupy to jest kuszące. To trochę nam też pozwala odwlec pewne rzeczy w czasie, no bo my oczywiście bardzo
bardzo chętnie byśmy się zabrały za te treningi, no ale nie mamy żadnych sprzętów. Bardzo chętnie bym poszła na siłownię, no ale wiadomo, nie mam w czym. W jodze klocki możemy zastąpić książkami, a jeżeli przy treningu chcemy mieć lekkie obciążenie, to książki też się sprawdzą, albo możemy dorzucić butelkę z wodą. Podsumowując, ta nasza aktywność to naprawdę nie musi być nic wielkiego, skomplikowanego, też nawet jakoś bardzo męczącego. Chyba ważniejsza jest tutaj regularność niż intensywność. No i proszę bardzo, teraz będzie dowód na to, że naprawdę te kilkanaście minut na macie, na podłodze w zupełności wystarczą. Usiądźmy sobie wygodnie w siadzie skrzyżnym, chociaż być może dla wielu z Was ta pozycja z wygodą może nie mieć za wiele wspólnego, ale potraktujcie to jako wyzwanie i poszukajcie tej wygody w swoim ciele. Żeby tak właśnie się stało, polecam pobujać się trochę na boki, rozluźnimy tym sposobem biodra, wyjmijmy też pośladki, żebyśmy porządnie siedzieli. Rozruszajmy nasze plecy, barki. Zobaczmy, w którym miejscu, gdzie jest nam dobrze. A finalnie tak naprawdę chodzi o to, żeby plecy były proste, barki opuszczone, dłonie mogą sobie tutaj swobodnie opierać się na udach, mogą też być na kolanach, albo jeżeli macie ochotę, możecie połączyć kciuki z palcami wskazującymi. Zamknijmy oczy i skupmy się przez moment na oddechu. Ja wiem, to brzmi banalnie, ale uwierzcie mi, w praktyce wcale nie jest takie proste. Oddychamy przez nos, wdech i wydech. Na pewno w Waszych głowach będą pojawiać się myśli, wiele myśli i to jest jak najbardziej ok. Starajcie się tylko nie podążać za nimi, niech one sobie przychodzą, odchodzą, a my zawsze, kiedy czujemy, że już na przykład zaczynamy myśleć o tym, co jutro na obiad, wróćmy do siebie i do oddechu. Wdech i wydech. To jest bardzo proste ćwiczenie, ono może być wstępem do medytacji, może przejść w medytację, a może być też takim po prostu sposobem, żeby poczuć się dobrze w naszym ciele, żeby zacząć być tu i teraz. Ja proponuję teraz trochę jednak się poruszać. Przejdźmy do pozycji dziecka, czyli siadamy na piętach, kolana pod kątem 45 stopni, w miarę szeroko, tak żebyśmy mogli swobodnie zejść na dół. No właśnie, będziemy rozciągać nasze plecy, kręgosłup i wysuwamy nasze dłonie jak najdalej do przodu. Wyciągamy też brodę, szyję i na sam koniec opuszczamy głowę, kładziemy czoło na macie, na ziemi. I oczywiście nie zapominamy o oddechu. Z każdym oddechem możemy poczuć, jak nasze ciało się rozluźnia, bo właśnie o to tak naprawdę chodzi w jodze, żeby się rozluźnić. Jeżeli tak rzeczywiście się stanie, to śmiało możecie jeszcze dalej powędrować dłońmi i znowu oprzeć czoło na ziemię. Oczywiście biodra i pośladki cały czas zostają w jednym miejscu, nie odrywamy ich, ale za to przenosimy się na prawą stronę, rozciągamy prawy bok pleców, idziemy daleko, daleko, jak najdalej możemy i znowu opuszczamy głowę i oddychamy. I przez środek przechodzimy na drugą stronę.
Rozciągamy prawy bok. I wracamy do centrum. I teraz powoli podnosimy się do góry, najpierw dłonie, a głowa ostatnia. Teraz jest dobry moment, żeby rozluźnić nadgarstki, bo nadgarstki w jodze pracują i to bardzo. Ale też dzisiaj jest środa, środek tygodnia. Jeżeli wasze nadgarstki od pracy przy komputerze cierpią, to śmiało nawet przy biurku możecie zrobić sobie następujące ćwiczenie. Kręcimy kółeczka, naciągamy, proszę bardzo, tak. Z oddechem. I druga dłoń. Możemy też rozciągnąć łokcie i barki przy okazji. Prawa strona i lewa. Rozgrzanie nadgarstków nam się przydało, bo teraz przechodzimy do klęku podpartego. Nasze dłonie są równo z barkami. Biodra. No właśnie, kolana na szerokość bioder i będziemy po raz kolejny pracować z oddechem. Przy wdechu głowa wędruje do góry, a plecy stają się wklęsłe, a przy wydechu opuszczamy głowę i plecy będą zaokrąglone. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I siadamy sobie na piętach znowu i w tym momencie wypadałoby wstać, krąg po kręgu, a później przywitać słońce i zrobić kilka innych sekwencji jogi, ale od tego jest już w naszym teamie Marysia Prokop, więc odsyłam Was do niej, a my widzimy się tradycyjnie za tydzień w środę. Do zobaczenia.